Dzień dobry, witam Państwa na kanale Otonologia Praktyczna. Jeszcze z Uppsali stoję przed centrum kongresowo-koncertowym w centrum Uppsali, gdzie właśnie odbywała się konferencja na temat neurootologii pod auspicjami Towarzystwa Emilia Baraniego. Jest to jedna z największych, o ile nie największa konferencja tego typu na świecie. Byłem pod wrażeniem, bo przyjechało tutaj ponad 850 uczestników z całego świata, dosłownie z ponad 60 kilku krajów ze wszystkich kontynentów. Byli to sami specjaliści, którzy zajmują się zawrotami głowy, którzy mają w tym duże doświadczenie i wiedzę i przyjechali po to, żeby poznać jakieś nowe informacje, nowe wiadomości, nową wiedzę i żeby też samemu wymienić się doświadczeniami. Przyjechali tutaj eksperci dosłownie największego kalibru. Jeśli Państwo mieli kiedyś robiony na przykład manewr Lemperta w przebiegu otolitów kanału bocznego, no to był tutaj profesor Thomas Lempert. Jeśli Państwo mieli kiedyś robiony manewr Zooma, to był tu też profesor Zooma. Ci eksperci i wszyscy inni bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą w sposób bezpośredni, także można było z nimi porozmawiać, doradzić się, czy też skonsultować jakieś swoje własne przypadki. Dlatego ta konferencja miała wymiar bardzo, bardzo praktyczny. Co do prezentacji, było ich tutaj naprawdę bardzo dużo, pewno kilkaset prezentacji, więc na wszystkich nawet nie byłem w stanie być. Tak jak wspomniałem wcześniej, czasami kilka toczyło się jednocześnie w tym samym czasie i trzeba było coś wybrać, ale mogę podzielić się kilkoma refleksjami tak na szybko. Tutaj w tej relacji pewno do tych tematów będę nawiązywać jeszcze w kolejnych odcinkach serii Otonologia Praktyczna. Natomiast tutaj w takim telegraficznym skrócie, na przykład jeśli chodzi o otolity, padła propozycja mało inwazyjnych technik diagnostycznych otolitów. Chodzi o to, że Państwo wiedzą, że żeby zdiagnozować otolity, często trzeba wykonać manewr Dix-Hallpike'a czy roll test, które same w sobie mogą powodować zawroty głowy. Natomiast tutaj dąży się do tego, żeby te techniki diagnostyczne były jak najmniej takie wywołujące zawrotu głowy, czyli minimalnie inwazyjne, na siedząco i dalej można wykonać właściwy manewr terapeutyczny, co zostało też pokazane. No zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce, ale propozycja jest na pewno bardzo ciekawa. Badano biochemicznie otolity, wyodrobniono tam wiele białek typu otolina, pierwsza, 10, 30. Być może w przyszłości te białka będą takim swoistym markerem, który będzie prognozował wypadanie otolitów u pacjentów, czy takich, którzy mają skłonność do wypadania w przyszłości. Na pewno Państwa interesuje prewencja, jeśli chodzi o witaminę D3, to tutaj już na kanale mówiliśmy na ten temat. Tutaj w Uppsali potwierdzono wielokrotnie, że oczywiście wystarczy zadbać o to, żeby nie było niedoboru, żeby zmniejszyć ryzyko wypadania otolitów, ale to nie wszystko. Przeprowadzono badania na dosyć dużej grupie pacjentów, gdzie stwierdzono, że nie tylko witamina D3, ale również antyoksydanty, podawanie antyoksydantów może zmniejszyć ryzyko wypadania otolitów, zwłaszcza w postaciach nawrotowych. Przeprowadzono badania na konkretnym antyoksydancie i grupie witamin, ale na razie nie będę mówił jakim, żeby nie powodować u pacjentów takiego niekontrolowanego przyjmowania tych antyoksydantów bez nadzoru lekarza. Dodam, że te antyoksydanty jak najbardziej dostępne są w Polsce. Są też nowe manewry, na przykład manewr, który nazywa się Basecule Maneuver. To jest nowy manewr, którego nazwa jeszcze jakby nie mamy polskiej nazwy tego manewru, ale manewr ten służy do leczenia atypowych czy trudnych do leczenia postaci otolitów w kanale tylnym i przypomina taki szybko wykonywany naprzemiennie manewr Zemonta. Do tego manewru na pewno też wrócimy jeszcze w przyszłości. Jeśli chodzi o migrenę przeciąkową, ten temat budzi bardzo duże zainteresowanie naukowców z całego świata. Otóż wiele prac przedstawiało, jakie są mechanizmy w ogóle, jak dochodzi do powstania migreny przeciąkowej. Tutaj też w takim skrócie telegraficznym chodzi o nerw trójdzielny, który normalnie jest nerwem eferentnym, czyli taki, który przewodzi bodźce od zewnątrz do środka, bodźce czuciowe, natomiast migreny przeciąkowej jakby odwraca swój kierunek działania, staje się nerwem aferentnym, czyli przewodzi bodźce od środka na zewnątrz, wydzielając przy tym dużo takich neuropeptydów, czyli cząsteczek zapalnych, które powodują gwałtowną reakcję zapalną
w różnych obszarach mózgu, również uchu wewnętrznym, powodując napady zawrotów głowy. Pojawiło się też nowe lekarstwo na migrenę przedsionkową. Jeśli chodzi o chorobę Meniera, przedstawiono też mnóstwo prac na temat patofizjologii i mechanizmów, gdzie chorobę Meniera, wiadomo, choroba Meniera jest zawsze żelaznym punktem każdej konferencji neurootologicznej. Pokazano, jak zróżnicowane może być podłoże choroby Meniera, między innymi genetyczne, pozagenetyczne, autoimmunologiczne, immunologiczne i to prowadzi do tych objawów. Mamy też nowe techniki diagnozowania, jak badanie obrazowe z kontrastem, który podawany jest bezpośrednio do jamy bębenkowej. Taką dosyć nowością jest pewnie agnozja przedsionkowa. Jest to sytuacja, kiedy nie funkcjonują prawidłowe wyższe piętra drogi przedsionkowej, mimo że te dolne piętra obwodowe czy pień mózgu działają prawidłowo, to te bodźce nie są właściwie interpretowane w wyższych piętrach drogi przedsionkowej, powodując objawy, i badania nad właśnie agnozją przedsionkową dalej trwają. Rehabilitacja, tutaj bardzo dużo jest nowych sprzętów, ponieważ nie wspomniałem wcześniej, ale w ogóle na kongresie była cała wystawa sprzętów medycznych producentów z całego świata, którzy prezentowali sprzęt do diagnostyki neurotologicznej, badania VNG, V-HIT, dynamiczna ostrość widzenia, posturografia i co nie tylko, naprawdę całe spektrum narzędzi, które służą do diagnozowania, które aktualnie posiada ludzkość, w tym również wirtualna rzeczywistość do rehabilitacji, i ta rehabilitacja jest bardzo przydatna nie tylko w takich tradycyjnych westibulopatiach jedno- czy obustronnych, ale również potrójnym PD. Być może pacjenci z potrójnym PD będą mieli wkrótce szansę jakiejś lepszej czy bardziej skutecznej rehabilitacji. Oprócz tej właśnie takiej bardzo już wysublimowanej rehabilitacji, również takie prostsze narzędzia typu PAS, który zawiera takie wibratory w środku, który jakby pomaga ukierunkować poczucie równowagi podczas stania czy chodzenia, czy również propozycja różnych innych ćwiczeń czy rehabilitacji w przebiegu potrójnego PD była tutaj prezentowana. Mówiąc pokrótce, naprawdę sporo się tutaj działo i konferencja miała wymiar bardzo naukowy przede wszystkim, ale też bardzo praktyczny, więc dużo wiadomości praktycznych. Do tych tematów na pewno będę nawiązywać przy okazji omawiania kolejnych tematów na kanale Otonologia Praktyczna, a tymczasem pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze z Uppsali, Centrum Kongresowo-Koncertowe. Pozdrawiam, Krzysztof Wasiński, Otonologia Praktyczna, Uppsala.